today, in the name of freedom, we take the battle to them. Hello guys, why I'm still playing Rise of Kingdoms? Tak ogólnie bym z wami zaczął, jak gdybym leciał cały odcinek po angielsku, lecz dzisiaj chciałem przerobić temat, o który dużo graczy mnie ostatnio pyta, dlaczego ja dalej grałem w Rise of Kingdoms, i też dużo innych graczy jakby tak powiedzieć, też zagranicznych, no, streamerów, nagrywa taki filmik dotyczący tego, dlaczego oni dalej grają w tą grę, co ich tutaj, jakby tak powiedzieć, dalej no, trzyma przy tym wszystkim. Ja powiem wam tak, ja osobiście gram w tą grę z tego względu, że mnie przez cały czas te formaty, które się pojawiają nowe w KvK i to, co się dzieje w Rise of Kingdoms, przez cały czas, jakby tak powiedzieć, tutaj napędza. Dwa, do tego nagrywanie filmików, prowadzenie kanałów, interakcja z wami, sprawdzanie, jak polskie królestwa sobie radzą, to przez cały czas mnie napędza, bo powiem wam, że już miałem parę razy takich już przechwytów jak kiedyś, ja to mówię przechwytami, czyli jakby tak powiedzieć, że jakby inna gra chciała mnie przechwycić, żebym grał, żeby zostawił roka, bo już tak kiedyś było. Zresztą widzicie po liczbie nieprzerwalnego logowania to jest 1478 dni. Wiem, że tego normalnie byłoby więcej, gdybym tam parę takich nie miał malutkich przerw. Więc no to jest związane właśnie z tym, że rok bardzo wciąga. Dobrze o tym wszyscy pewnie wiecie, co oglądacie. Dobrze też wiecie, że Rise of Kingdoms się z biegiem czasu rozwija. Zaczął się, mogę powiedzieć to oficjalnie, przez ostatnie 6-8 miesięcy bardziej rozwijać niż kiedyś, bo urosła mu bardzo mocna konkurencja w postaci Age of Empires Mobile 2, Call of Dragons, które też wcześniej wychodziło. No to wiecie, że to jest jakby ta gra, która jest no druga po Rise of Kingdoms, to jest jakby tak powiedzieć z tej samej firmy. Tylko no Call of Dragons jest bardzo fajną grą, ale nie ma tego czegoś, co ma rok. Jest fajny moim zdaniem dla graczy free to play, no ale wiem, że są ludzie, którzy się z tym nie będą zgadzać, prawda? Ja ogólnie w roku nauczyłem się jednej takiej zasadniczej rzeczy, że tutaj, gdy grasz, no musi być aktywny. Musisz być przez cały czas aktywny i musisz, jakby tak powiedzieć, grać i się rozwijać. Nie możesz mieć przestojów. Jeżeli będziesz miał przestoje, to twoje konto będzie zacznie tracić. Jakieś tracisz eventy, coś tam, to po prostu tracisz. Oczywiście mówię tutaj o graczach takich, powiedzmy, low spender, free to play, medium nawet spender. Nie mówię tu o, wiadomo, wellach, spenderzy, którzy bardzo dużo wydają pieniążków, bo tam to ich, wiecie, ich to tak bardzo nie obchodzi to, czy oni tam się zalogują, czy nie będzie ich 2-3 dni, bo oni to sobie nadrobią zaraz pieniężnie, prawda? W Polsce jest mało takich graczy, którzy są takimi typowymi spenderami, wszystko kupują do złotych skrzynek, chociaż paru graczy takich polskich znam. Ale jest na pewno to mniejszość niż to, co tutaj my gramy, więc no to też trzeba, to ja się nauczyłem jakby takiej systematyczności po grze World of Warcraft, o której wam już wiele razy mówiłem lub też filmik nagrywałem. Kiedyś, kiedy grałem w WoWa, no to tam codziennie trzeba było się zalogować, zrobić tam daily questy i wiecie, przez cały czas tam sobie rozwijać. Tu jest to samo, też musisz się zalogować, też robić daily, powiedzmy tam questy, jakieś tam wydarzenia, eventy, to na automatycznie i to przez cały czas mnie napędza, bo taka jest prawda, to po prostu to, że ja jakby tak jedną grę zamieniłem na drugą, no to jest właśnie to, że zamieniłem coś, co nie wymaga aż tyle czasu, jak wymagało kiedyś przy World of Warcraft, bo tam to no, trzeba było całymi dniami siedzieć, żeby wszystkie rzeczy poogarniać i farmić. Zresztą wiecie, bo mam odcinki parę nagrywałem z WoWa, z tego nowego dodatku, który mnie nie przyciągnął na tyle, żebym mógł grać sobie nawet tam for fun i tu grać for fun. Więc skupiłem się na jednej grze i tam czasem coś dogrywam z innych materiałów, jeżeli chodzi o gry. No ale Rise of Kingdoms ma to do siebie, że no ta społeczność robi roboty. I nie mówię tylko o polskiej, mówię też o zagranicznej społeczności. To jest naprawdę, no ja mam taki luz, nie, przy tym wszystkim.
No i to, że mi się podobają te różne formaty, no granie Arki Ozyrysa, eventy, wydarzenia, to jest, no i KVK to jest naprawdę fajnie. W ogóle te wszystkie rzeczy taktyczne, które trzeba robić i wiecie, że byłem parę lat w Radach Królestwach, R4 jako król i wiem, ile to czasu trzeba było poświęcić na to wszystko i wiem, jak teraz, jak mam taki większy chill out, jak to wygląda w tym momencie, jeżeli chodzi o moją grę. No, zyskało się więcej tego czasu, mniej takiego, wiecie, rzeczy, które się tam gdzieś dzieją po boku. Mnie interesuje, bardziej mnie interesuje to, co się tutaj dzieje u mnie w królestwie jako gracza, nie jako kogoś z rady i to po prostu mnie napędza. Przedtem w Roka też grałem, wiadomo, z tych powodów, że byłeś królem, byłeś R4, miałeś swoje obowiązki i to jest po części, można było powiedzieć, jak praca. Gdybym był streamerem na bazie takim, jak są już Omniarchi, Cheesegull i z tego, dla nich to jest jak praca i oni za sponsorowane filmiki dostają naprawdę dobre pieniążki, plus to dochodzą tego, wiadomo, subskrypcje, reklamy i tak dalej. Przypuszczam, że gdybym ja był na takim poziomie, to też bym się przerzucił tak typowo, że dla mnie ta gra to byłaby jak praca, ale też z drugiej strony przyjemność, no bo dużo graczy tak to zaczyna podchodzić do tego wszystkiego, nie? Dlatego w ostatnim czasie no Rise of Kingdoms ma taką grę, że to jest taką grą, że tutaj musimy dbać o to, gdzie jesteśmy i też w jakich jesteśmy sojuszach, królestwach i też musimy przez cały czas nad tym wszystkim myśleć, przez cały czas dbać o nasze, jakby tak powiedzieć, surowce, przyspieszenia, żeby jak najlepiej się przygotować do gry. No i to jest takie przez cały czas, wiecie, w kółko przygotowanie się lub też rozwijanie swojego konta. Dlatego ja w Roka gram, bo przypomina mi to po prostu starą moją grę z WoWa, gdzie się naprawdę długo napociłem, żeby mieć tam jakieś rzeczy i przez cały czas rozwijałem. Tam wsadzałem chyba nawet więcej czasu niż w Roka, tak mi się zdaje. Tylko teraz wam powiem tak, no Rok w tym momencie przypomina mi te czasy, kiedy były początki tamtej gry, bo to, co jest teraz, jest dużo łatwiej na World of Warcraft. Rok jest właśnie teraz taką grą, gdzie trzeba naprawdę przez cały czas tam sobie to gry, jak to się mówi, grindować. W WoWie było więcej tego grindowania, ale to jest ten grinding, jest to zbieranie surowców, jest przez cały czas logowanie się, no to jest takie, z jednej strony można traktować jak for fun, nie? Gdybym był w jakimś seedzie C albo D, gdzie tam naprawdę by może nie było jakichś tam wymagań, to bym może się zalogował raz za czas, coś tam porobił, zapowalczył sobie i wiecie, ale wiem, że ta gra daje większe możliwości i to takie zalogowanie się raz za czas powalczyć, no ja lubię po prostu takie, wiecie, duże walki, zresztą widzieliście na ostatnich moich streamach, jeżeli chodzi o strefę 5, czy tam strefę 6, że jednak no lubię takie walki. Dwa, też stwierdziłem, że ten filmik dla was nagram, ponieważ rozmawiałem z moimi dwoma dobrymi znajomymi, mogę chyba już tak powiedzieć, bo z nimi często się wymieniamy tutaj, jeżeli chodzi o jakiekolwiek tam rozmówki, czy też z Syndicate'em, Arch Syndicate'em, czy tam czasem piszemy z Guyza Gaming, no to oni też tak zachęcili, że zrób coś takiego, bo no ostatnio wszyscy tak opisują, dlaczego oni tutaj dalej siedzą w tej grze. No ponoć chyba Cheesegull też to nagra, Omniarchi. Mówię, dobra, no też coś takiego nagram, dlaczego dalej w tą grę, jakby tak powiedzieć, gram. Mogę powiedzieć wam też tylko tyle, że kiedy zaczynało się w tą grę, kiedyś było trudniej niż jest teraz, ale to dla nowych graczy, nie? Ale teraz też będą takie zmiany wprowadzane i ta gra przez cały czas się rozwija. Mnie przez cały czas trzyma w tej grze też to, że ta gra się rozwija właśnie, wiecie? I widać, że oni coś robią i że przyszły rok będzie no dość ciekawy, bo dużo rzeczy jeszcze w przyszłym roku chcą wprowadzić, o których tam wiecie pewnie z niektórych filmików, które już nagrywałem tam parę miesięcy temu. Przez cały czas tą grę chcą rozwijać i przez cały czas chcą iść w taką stronę, która mi się podoba po prostu. I jeżeli dopóki ta gra będzie rozwijana i naprawdę będzie mi się fajnie w nią grało i będę tutaj mógł grać też z innymi graczami i po prostu nie będzie takiego tematu, a kończę z tym, no to bo już mnie ta gra nie cieszy,
no to wiesz, no to bym od razu skończył. Tylko wiem, że mam też tutaj was, mam też swoich widzów, mam też swój kanał, który przez cały czas rozwijam i nie chciałbym tej pracy mojej, mogę powiedzieć też waszej, bo też dużo osób mi tu pomagało w rozwijaniu tego kanału, żeby wziąć i nagle to olać, nie? Bo gdybym miał tak pomyśleć z dnia na dzień, to wiecie, niedawno wyszedł FC, mógłbym zrzucić Roka i pójść grać FC. Mam dużo jest rzeczy na PlayStation, które na mnie też czeka, a ja przez cały czas tego Roka tutaj wam nagrywam i gram. Chociaż wiem, że to trochę czasu zajmuje, no tak to wygląda wszystko. No rozgadałem się, ale no chciałem wam właśnie tutaj taki filmik nagrać, dlaczego dalej w tą grę tutaj gram i co mnie napędza. Mam nadzieję, że was też. Jeżeli macie jakieś tu przemyślenia, dlaczego ta gra was tak też nie napędza, logujecie się, chcecie po prostu grać i to daje wam jakieś tam, nie wiem, boosta do gry, no to podzielcie się tutaj z jakąś informacją, pogadajmy o tym. Myślę, że będzie fajnie po tym popisać na komentarzach. Mam nadzieję, że nowe filmiki, które jak nagrywam, dodaję różne tam wstawki, będą wam się podobać, bo przez cały czas nad tym pracuję, żeby to ulepszać. Kiedy osiągniemy dany poziom z Rise of Kingdoms i będę mógł jeszcze lepiej ulepszać te filmiki, bo jest taki poziom, że da się jeszcze lepiej te filmiki ulepszać jakościowo. I też, żeby tak tutaj was trochę bawić przy okazji tych filmików, to mam nadzieję, że osiągnę ten poziom i będę dla was tak też mógł to tworzyć. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie, że jesteście, dzięki wielkie, że wspieracie kanał, dzięki, że przez cały czas oglądacie, subujecie, lajkujecie, komentujecie. Ja się staram przez cały czas nagrywać. Wiadomo, czasem mam tam przerwy takie 2-3 dniowe w ostatnim czasie, no ale naprawdę no czasem jest taki okres, że nie da się przez cały czas rzucać filmików, bo no dzieją się różne inne rzeczy, więc no niestety czasem tak jest. Dzięki jeszcze raz, do zobaczyska, hejo.